po 20 latach w BMC w silniku M52 tyłu zaczął puszczać fabryczny przewód ciśnieniowy do Vanosa, więc postanowiłem kupić nowy. Na rynku są oryginały za tak mniej więcej 250 zł i zamienniki Meyle za połowę ceny, za 130. Ten zamiennik poprawnie zamontowany wytrzymał jakieś pół roku. Od samego początku nie podobało mi się to, że zakucie jest takie, że jest luźne, że to się da obracać. No nie wiem, myślałem sobie, że tam jakiś o-ring jest czy coś i to będzie szczelne. Ale w tym momencie przy demontażu to po prostu z tego połączenia lało się już ciurkiem, jeszcze dużo gorzej jak ze starego oryginalnego wężyka. Więc z tego względu, że na rynku nie ma innych zamienników, może i tam ktoś potrafi to zakuć. Ja nie lubię takich serwisów, bo zawsze coś spierniczo, coś trzeba poprawiać, coś nie będzie pasować. Zdecydowałem się na zakup chińskiego zamiennika z AliExpressu, który kosztuje ułamek, kosztuje 30 parę złotych. I w tym zamienniku te połączenia są sztywne, nie obkręcają się. Jedyny problem, jaki mam delikatny z montażem, a nie chciałbym, żeby był nagięty przewód, to jest to, że właśnie tak jak w maile widać, on po prostu musiałby być mocniej podgięty. Spróbuję sobie zaraz sam to troszeczkę podgiąć. Z podgięciem nie było żadnego problemu. Wimadełko delikatnie kluczem podgięte. Trzeba uważać, żeby sobie nie poniszczyć tutaj powierzchni. Dobrze ją po fabryce jeszcze przeszlifować, żeby była gładziutka. Czy to jest skomplikowana robota? No, wydaje mi się, że nie ma prościejszej w tym samochodzie. W tym miejscu trzeba kluczem 19 odkręcić, poluzować. Drugie miejsce jest tam pod spodem. Dostęp jedną ręką, kluczem paskiem jest bezproblemowy. Żeby wykręcić ten cały zespół, żeby się z tym nie pierniczyć, trzeba odpiąć wtyczkę od powietrza, od airmasu, miernika i tutaj są takie dwie obejmy. Jedną z nich luzujemy, odkręcamy tutaj 10 i właściwie możemy wysunąć cały zespół w jednym kawałku. O tak elegancko leży. Montaż jest też prosty. O, jeszcze wspomnę, że jest oczywiście jeszcze ten wężyk podciśnieniowy, też trzeba go wyciągnąć, wysunąć. Do ponownego montażu, żeby się nie męczyć dużo z wciskiwaniem tych rurek, to polecam kupić sobie Hydrateka. Jest to smar taki biały, przezroczysty, który jest neutralny dla gumy, także mamy bezpieczeństwo, że tam się nic z tym nie stanie. Oczywiście chodzi o cienką warstewkę, tylko dla poślizgu i to wszystko. No tutaj taka mała stawka, jak jest klucz założony, to można z gumowego tego zaczepu ściągnąć. No i tam wyraźnie widać, gdzie jest założony klucz, gdzie jest przewód olejowy. Bardzo prosta robota. O, założone, można cieszyć się z powrotem silnikiem bez wycieków. Jak długo w BMC? Oczywiście krótko, zaraz pewnie coś innego się rozszczelni, jak zwykle przy 20-letnich złomach. Pozdrawiam serdecznie, cześć.